Przepraszam, czy pan ostatni? Tak. A to ja za panem. Proszę. Dziękuję. Nie bądź pan idiotą i stań pan u nas. Tamta kolejka jest nieważna. A Nie, stój pan spokojnie, nasza jest ważna. Tamta jest nieważna. Dzień dobry, tu Amelia z Lewego Interesu, a to jest kolejna odpowiedź na film Szymona z Wojny Idei. Wiem, że to może wyglądać, jakbym się uwzięła na ten kanał, ale zaufajcie mi, szukałam innych filmów, z którymi ideologicznie się nie zgadzam i muszę powiedzieć, że trudno mi odpowiadać na nie w sposób profesjonalny. U Szymona jest na tyle dużo merytorycznego sosiku, że przynajmniej jest czym dyskutować, więc myślę, że widzowie Wojny Idei, jeśli mnie teraz oglądają, mogą moją chęć podjęcia debaty potraktować jako komplement dla Szymona. Odpowiadam dzisiaj na film pod tytułem Et Kasia Gandor w sprawie dyskryminacji kobiet, który jest sam w sobie odpowiedzią na film Kasi Gandor pod tytułem Liczby, które pomogą Ci zrozumieć skalę dyskryminacji kobiet. Zanim przejdę do omówienia, streszczę główne tezy z obu filmów. Kasia przytacza różne statystyki z Polski i świata, które pokazują różnice w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn, różnice w nakładzie obowiązków domowych między tymi płciami oraz stosunkowo niską reprezentację kobiet w życiu politycznym i kulturowym. Sama Kasia przyznała później, że statystyki, których użyła do omówienia nierówności płac, nie brały pod uwagę różnic w uśrednionych profilach kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Szymon odpowiedział Kasi dość spontanicznie i w swoim filmie zdecydował się skupić wyłącznie na kwestiach związanych z kobietami na rynku pracy. Dlatego ja również zostawię kwestię np. reprezentacji kobiet w popkulturze na inny odcinek. Szymon zwraca uwagę na to, że nierówność sumarycznych zarobków kobiet względem mężczyzn oraz niższa liczba kobiet polityczek sama w sobie nie świadczy o dyskryminacji. Zauważa, że pewne nierówności są nieuniknioną wypadkową wolności osobistej. Wskazuje, że nie we wszystkich krajach, regionach czy branżach kobiety rzeczywiście zarabiają mniej oraz że w samej specjalizacji członków rodziny, na pracujących głównie w domu oraz pracujących głównie zarobkowo, nie ma nic złego. Wskazuje na korzyści, które mogą czerpać kobiety z pozostania w domu. Szymon zauważa, że tendencje opisane przez Kasię wydają się być uniwersalne dla różnych kultur świata, dlatego postuluje, że być może są one od kultury niezależne. Wrócę jeszcze do tego. Zależy mi na odniesieniu się do filmów Kasi i Szymona, bo według mnie oba przedstawiają pewną część prawdy. Z Kasią zgadzam się, że dyskryminacja kobiet faktycznie ma miejsce, natomiast z Szymonem zgadzam się, że nie tak łatwo uchwycić tę dyskryminację za pomocą ogólnych statystyk zarobków i publicznej reprezentacji. Pokuszę się o analizę wspomnianych zjawisk, której brakowało mi w filmie Kasi i odpowiem na argumenty sceptyczne wobec pojęcia dyskryminacji płacowej, w tym argumenty Szymona. Musimy zacząć od jednego poważnego mitu, na który natykam się cały czas, a mianowicie, że kobiety przed epoką emancypacji nie pracowały. Owszem, kobiety pracowały. Każdy rolnik miał żonę, która pracowała na roli razem z nim. Kobieta była widziana jako oczywisty, darmowy pomocnik męża w jego pracy. Kobiety prowadziły rodzinne biznesy wraz z mężami, pomagały również dzieci. Obraz kobiety siedzącej w domu i komenderującej służącymi wywodzi się z przedstawień klas wyższych. Jeszcze w przedwojennej Polsce każda szanująca się pani domu z klas wyższych miała szereg pracownic domowych, kucharkę, pokojówki, opiekunki do dzieci. Bywało nawet, że sama służba miała swoją służbę. Przywilej braku pracy zawodowej dotyczył więc małego procenta najbogatszych kobiet. Prawdą natomiast jest to, że najczęściej kariera zawodowa kończyła się dla kobiety wraz z narodzinami pierwszego dziecka, ponieważ oczekiwano, że zajmie się nim pełnoetatowo. Wspominam o tym dlatego, że z tym mitem łączy się pytanie, które często pojawia się przy rozmowach o nierówności płac, czyli skoro kobiety są tańszymi pracownikami, to dlaczego pracodawcy nie zatrudniają wyłącznie kobiet? W wielu branżach w istocie tak jest. Na przykład jeszcze w XIX wieku to mężczyzn uważano za preferowanych nauczycieli, kobiety zaś uważano za zbyt pobłażliwe. Dlaczego więc zawód nauczyciela stał się tak bardzo sfeminizowany? Otóż w XIX wieku kobiety z racji swojego krótkiego terminu ważności na rynku pracy, to jest najczęściej do zamążpójścia, miały mniejsze możliwości awansu zawodowego, więc miały mniej opcji niż mężczyźni. Dlatego można było im płacić mniej.
Ta tendencja była na przykład mocniejsza w miastach, gdzie mężczyźni mogli bez problemu znaleźć szereg dobrze opłacanych prac, natomiast na wsi, gdzie wyboru dla wszystkich było mało, feminizacja zawodu nauczyciela przebiegała wolniej. Kobiety nie garną się do uczenia w szkole z powodu swojej opiekuńczej natury, ale dlatego, że 200 lat temu komuś się opłacało rozpropagować zatrudnianie ich w roli nauczycielki jako zgodne z naturą. Jeśli kobieta nie chciała skończyć pracy zawodowej po zamążpójściu, był na to sposób. Mogła wstąpić do zakonu i wykonywać swoją pracę całkowicie nieodpłatnie. Tak stało się na przykład z zawodem pielęgniarki. Często mówi się, że mężczyźni zarabiają więcej, bo częściej wykonują zawody, w których potrzebna jest siła fizyczna, której kobietom brakuje. Zawód pielęgniarki jest tutaj świetnym kontrargumentem. Opieka pielęgniarska wymaga przecież nieustannego dźwigania pacjentów i innych ciężarów. Jest również niesłychanie niebezpieczna, jak widzimy szczególnie teraz, gdy wiele pielęgniarek choruje i umiera z powodu kontaktu z pacjentami covidowymi. Dlaczego więc pielęgniarka, od której pracy zależy bezpośrednio życie ludzkie, miałaby po ukończeniu w zasadzie tak samo trudnego i żmudnego kształcenia zawodowego zarabiać mniej niż lekarz? Na świecie wygląda to różnie, ale na przykład w Japonii to główna pielęgniarka jest jedną z najważniejszych osób zarządzających szpitalem w sytuacji kryzysowej. Dlaczego więc miałaby zarabiać mniej niż koledzy, którym wydaje polecenia? Co więcej, dlaczego miałaby zarabiać mniej niż programista, który klepie apki w JavaScriptie? Nie wszyscy możemy być w końcu informatykami, ktoś musi pacjentów leczyć. Powtórzę, większość zawodów uważanych za z natury kobiece wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej, tylko dlatego, że kobiety przez większość historii były traktowane jako pół albo całkowicie darmowa siła robocza. Tak jeszcze pan dziobem kłapie? Stań pan u nas, z renegatem byś pan stał? No widział pan, jaki idiota stał w dobrej, ważnej kolejce i z własnej woli przeszedł do złej. Jego sprawa. Jeżeli pan chce, mogę się z panem zamienić na miejsca, mnie się nie śpieszy. Dziękuję pan. No i widzi pan, tylko pan stanął u nas, już się pan do przodu przesunął. Obecnie w Polsce utożsamiamy frazę ideologia gender generalnie z lewicującymi ruchami pro-LGBT i jest to wyrażenie używane w negatywnym kontekście. Jak jednak wiemy, w każdej kulturze istnieją bardziej lub mniej lokalne wersje programu płci. Od maleńkości jesteśmy częścią systemu, który uznaje pewną liczbę cech kobiet i mężczyzn za odpowiednie, naturalne i przyjmuje je jako pewnik. Tak, płcie mają wypunktowane programy, zupełnie jak partie czy organizacje. W naszym kręgu kulturowym kobietom dopisano na przykład do programu naturalną skłonność do bycia pielęgniarkami czy nauczycielkami, o której mówiłam wcześniej. Dobrym przykładem różnic programowych są często powtarzające się tezy na temat umiejętności matematycznych kobiet. Wszyscy możemy się zgodzić, że ani Arabia Saudyjska, ani Iran nie są żadnymi feministycznymi utopiami. A jednak aż 70% studentów kierunków inżynierskich i ścisłych stanowią tam kobiety. W Iranie większość lekarzy jest również płci żeńskiej. Czy to znaczy, że to kraje, które pozbyły się dyskryminacji płciowej? Oczywiście, że nie. Oznacza to tylko tyle, że w lokalnych programach kobiecości nie ma nic o nieumieniu matmy. Często mówi się w podobny sposób o zdolności kobiet do gry w szachy. Wskazuje się na statystyki, które mówią, że kobiety generalnie nie grają na tak wysokim poziomie jak mężczyźni i wyciąga się z tego wnioski na temat ich ogólnych zdolności intelektualnych. Badania pokazują jednak, że kobiety i dziewczęta zaczynają mieć problemy z różnymi rodzajami zadań, gdy wiedzą, że są porównywane z mężczyznami. Na przykład w jednym z badań dziewczęta radziły sobie gorzej grając z chłopcami, nawet takimi, którzy faktycznie grali na tym samym poziomie co one, niż grając przeciwko innym dziewczętom. Wpływ społecznych czynników na jakość wykonywania zadań pokazują dobitnie różnice w wynikach dziewcząt choćby z krajów byłego Związku Radzieckiego w matematyce i szachach. W węgierskiej rodzinie Polgarów 2 arcymistrzynie i 1 międzynarodowa mistrzyni nie trafiły się przypadkowo. Ojciec sióstr Polgar, który sam wybitnym szachistą nie był, celowo postanowił ignorować stereotypy i uczyć swoje córki szachów od wczesnego dzieciństwa. Takie płciowe programy łatwo mogą stać się samonapędzającą się maszyną, która od pewnego momentu już nie jest użytecznym sposobem opisywania rzeczywistości. Dobrym przykładem jest rzekomy brak zainteresowania kobiet polityką.
Słyszy się co chwilę o tym, jak kobiety nie chcą głosować i startować w wyborach, a więc pewnie nie są polityką zainteresowane. Po pierwsze, kobiety w ostatnich wyborach prezydenckich głosowały liczniej niż mężczyźni, a po drugie, listy wyborcze nie są generowane losowo, tylko układane przez lokalną wierchuszkę partyjną. To, że kobiet na danej liście nie ma, nie znaczy, że nie chciały się tam znaleźć, może po prostu znaczyć, że ten, kto listę układał, wolał innych męskich kandydatów dać wyżej. Jednak nawet gdyby brak zainteresowania kobiet polityką partyjno-parlamentarną był faktem, istnieje polityka poza parlamentem. Jeśli słuchają mnie w tym momencie jacyś libertarianie, to powinni zzielenieć z zazdrości o pozapartyjne struktury polityczne, które udało się wytworzyć kobietom przez ostatnie dekady. Kimże jest w końcu ostatnimi czasy ulubiony temat prawicowych memów, czyli słynna Julka, jak nie młodą kobietą, żywo zainteresowaną polityką społeczną i środowiskową. Organizacje pozarządowe, charytatywne, anarchistyczne, LGBT – wszystkie mają nadreprezentację osób kobiecych. Największe ogólnopolskie strajki były organizowane przez związkowczynie w zawodach sfeminizowanych. Największą polską falę protestów ostatnich dekad zapoczątkował szereg oddolnych ruchów praw kobiet. Zgadzam się z Szymonem, że samo zrównanie liczby kobiet w parlamencie nie powinno być bezpośrednim celem feministek. Polityka parlamentarna powinna być traktowana jako barometr oddolnych, radykalnych zmian w funkcjonowaniu naszego społeczeństwa. Szymon kilkukrotnie mówi, że po prostu nie widzi problemu w tym, że matka zajmuje się więcej domem, a ojciec życiem zawodowym. Powinniśmy przestać myśleć o życiu społecznym w kategoriach jak nie jest zepsute, to nie naprawiaj. Bo, jak uczy nas inżynieria kosmiczna, z takim nastawieniem bardzo łatwo przeoczyć coś, co tak naprawdę jest zepsute. Dlatego zamiast używać argumentu, a co w tym złego, trzeba tym kołem zakręcić w drugą stronę i zapytać, a co w tym dobrego. Szymon przytoczył jako jeden z głównych argumentów wygody takiego rozwiązania. Czyją wygodę? Tego rodzica, który nie śpi tygodniami, bo cały czas wstaje do płaczącego, ząbkującego dziecka, podczas gdy partner wysypia się do pracy? Czyją wygodę? Dziecka, które widzi jedno z rodziców na pół godziny dziennie przed snem? Jeśli kiedyś zdarzyło się wam spać 2-3 godziny dziennie przez parę tygodni, to dajcie mi znać, czy czuliście wygodę. Służą potem, żeby wymienić je na jakąś usługę lub produkt. Tymczasem, kiedy się pracuje w domu, to dostaje się bezpośrednią tę właśnie usługę. To znaczy, to nie jest bezpłatna praca. To może być praca niemonetyzowana, ale jest to praca, która jest ewidentnie potrzebna i gdybyś ty jej nie wykonał, nie wykonała, to trzeba byłoby odjąć sobie pieniędzy, żeby zapłacić za jej wykonanie komuś innemu. No bo jeżeli nie wiem... Szymon patrzy na pracę domową jako towar lub usługę. Ja natomiast patrzę na nie jako pewną inwestycję czasu. Większość ludzi ma pierwsze dziecko w tych latach, w których awans zawodowy oraz poziom kwalifikacji rosną najszybciej. W domu może i można zyskać wiele cennych doświadczeń, ale nie da się awansować. Kobiety tracą po kilka lat życia zawodowego na wykonywanie pracy przy dziecku i nieraz do końca życia te lata nadrabiają. A stawką nie jest to tylko zarobek w walucie, ale też w kluczowych znajomościach i umiejętnościach. Inwestycja czasu w doraźne, domowe zadania właśnie w tych latach życia jest więc trochę jak decyzja sprzedania bardzo obiecujących akcji na giełdzie, by móc zapłacić najbliższy czynsz. Taki wybór opóźnia, czy wręcz całkiem uniemożliwia uzyskanie nieproporcjonalnie większych zysków znacznie później. I sold my kid's birthright for a few months' rent. Młody ojciec naprawdę może spędzić z niemowlakiem znaczną część tygodnia. Samo w sobie oczywiście nie jest problemem to, że młode matki zajmują się dziećmi, ale obecnie zbyt często uznaje się to nie za jedną z opcji, ale za oczywistość. Nawet Szymon przez sekundę się na to łapie, a potem poprawia. Są takie prace w domu, których kobiety nie da się albo bardzo trudno jest zastąpić, na przykład w opiece nad bardzo małym dzieckiem. Pompki do mleka istnieją. Nie idealizujmy też tutaj kobiet. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety w wielkich bólach uczą się być rodzicami. Ta idea, że osoba, która urodziła dziecko, intuicyjnie wie, co z nim zrobić i jak o nie dbać, jest krzywdząca zarówno dla rodzących, jak i dla dzieci. Zdarzają się ludzie wszystkich płci, którzy nie ogarniają bycia rodzicem i nie powinni zostawać z tym nieogarnięciem sami. Szkodliwa. A kłóciłbym się nawet, że być może jest bardziej szkodliwa, bo produktem macierzyństwa jest, mam wrażenie, coś wielokrotnie bardziej wartościowego niż jakiekolwiek produkty inżynieryjne czy polityczne. Szymon mówi o produkcie macierzyństwa. Czemu nie ojcostwa?
Czemu nie rodzicielstwa po prostu? Jeśli osobie zasadniczo neutralnie nastawionej w takim kontekście ciśnie się na usta akurat słowo macierzyństwo, to myślę, że mówi to coś o generalnej postawie społeczeństwa na temat relacji rodziców z dziećmi w ogóle i roli matki w życiu nawet dorosłego dziecka, do czego jeszcze wrócę. Szymon słusznie mówi o korzyściach ze spędzania czasu z dziećmi i pyta, co jest nie tak z tym, że matki wychowują dzieci na pełny etat. Nic nie jest z tym nie tak. Pozwólcie jednak, że zapytam, co jest nie tak z pomysłem wychowywania dzieci przez ojców na pełny etat. Jeśli to taka świetna i wartościowa opcja, to dlaczego więcej mężczyzn się na nią nie decyduje? Uważam ten problem za bardzo ważny, ponieważ relacje z rodzicami rozpoczęte we wczesnym dzieciństwie kształtują nas jako ludzi bardziej niż cokolwiek innego. Tak zwana rodzina nuklearna, czyli mama, tata i dzieci, to wcale nie jest ani optymalny, ani neutralny kulturowo fenomen. W książce 1491 Ameryka przed Kolumbem, którą już cytowałam w Lewym Interesie, przytoczone są świadectwa zszokowanych konkwistadorów, którzy nigdy przed lądowaniem w Ameryce nie widzieli rodziców, którzy porówno bawiliby się z dziećmi i pozwalaliby dzieciom tak długo wychowywać się razem, bez podziału na płeć. Oczywiście reakcją kolonizatorów było: Jezus Maria, musimy to ukrócić. Stąd ten model rodziny wymarł w Ameryce wraz z ludobójstwem rdzennej ludności. Mówię o tym po to, byście wiedzieli, że to nie jest tak, że to, co uważacie za normalny, heteroseksualny model rodziny, jest czymś wynikającym z natury ludzkiej. Żyjemy w postkolonialnym, zglobalizowanym świecie zdominowanym przez oziębłe, zachodnioeuropejskie wzorce relacji ludzkich. Naprawdę nie musimy się ich trzymać. Pomyślmy na przykład o tym, jaki wpływ ma ta domyślna dominacja matki w życiu małego dziecka na jego rozwój jako dorosłego człowieka. Bardzo poruszył mnie fragment niedawnego filmu Demak, w którym opowiada o doświadczeniu osamotnienia, jakie przeżywają młodzi mężczyźni. A będąc mężczyzną trudno znaleźć wsparcie, dlatego że wielu z nas jest swoimi największymi wrogami, więc tak naprawdę trochę z tymi poradami też dynamika między kumplami może nie dopuszczać pewnych rozmów, wręcz mogą być takie rozmowy wypełnione ośmieszaniem się nawzajem, a czasem jedyną kobietą, do której można się zwrócić i która może wysłuchać, jest mama. Czujemy się zagubieni w społeczeństwie, w którym potem okazuje się, że te cechy utrudniają funkcjonowanie. A to nie było ok, kiedy nasi ojcowie zachowywali się tak pod wpływem ukrywanych presji, ani kiedy my to robimy. No, dla mnie to brzmi jak ponury koszmar. Nie sądzę, by obarczanie jednego rodzica zadaniem wspierania dziecka psychologicznie, a drugiego zadaniem wychowania go do bycia twardym w jakikolwiek sposób było użyteczne ani wygodne dla kogokolwiek. My jesteśmy mądrzejsi. Tak. Jakbyś pani była mądrzejsza, to byś pani przyszła stoić w naszej kolejce. Czyli w ważnej. Ja już stoję w ważnej. To jacyś idioci, proszę pana. Ta pani przed panem to jest pani inżynier. To co, taka pani byłaby głupia, stałaby w złej kolejce? A ten pan u nas w okularach też jest inżynierem, proszę pana, i stoi w naszej kolejce. A inżynier. Pani magister, pani zobaczy, jakim śmondakom teraz dyplomy dają. Zauważmy, w jaki sposób stajemy się mężczyznami i kobietami. Rodzimy się jako niemowlęta i wyglądamy dość podobnie do siebie. Ale jeszcze zanim zaczną się u nas procesy hormonalne, które rozpoczną fazę biologicznego dojrzewania, a ma to miejsce około 7 roku życia dziecka, już od najmłodszego wieku jesteśmy nazywani męskim lub żeńskim imieniem i rodzajem, ubierani w niebieskie albo różowe ubranka, informowani przez czasem bardzo dobrze chcące osoby, czego się po nas spodziewają w związku z naszą płcią, na przykład kiedy chwalimy chłopców bardziej za to, że są inteligentni, a dziewczynki za to, że są ładne albo spokojne. Co więcej, te same procesy dotyczą tych z nas, którzy nawet nie mają standardowych drugorzędowych cech płciowych. Dla dzieci interpłciowych rodzice wybierają arbitralnie płeć i się jej trzymają. Te procesy podtrzymujemy również wobec dorosłych. Na YouTube roi się przecież od filmów, w których ktoś tłumaczy na gruncie wątpliwej jakości badań psychologii ewolucyjnej, jakie są naturalne różnice między kobietami a mężczyznami. Gdyby płeć była rzeczywiście tak uniwersalna, to po co ci wszyscy dorośli mieliby oglądać filmy, by dowiedzieć się od obcych osób, jaka jest ich natura? W przypadku płci kulturowej system społeczny niejako wyprzedza biologię. Mówimy dziecku, jakie są z natury, jeszcze zanim ta natura tak naprawdę się ujawni.
To wyprzedzanie wypadków ma nieraz zabawne efekty, kiedy ludzie trochę siłą bezwładu zaczynają nadawać kulturowe cechy płciowe rzeczom, które z biologią nie mają nic wspólnego. Na przykład jajecznica dla panów, jajka w koszulkach dla pań, czerwone mięso dla panów, jogurty dla pań. Płeć jest już w naszym społeczeństwie pewnego rodzaju perpetuum mobile. Sami sobie wymyślamy kolejne elementy płciowego programu, kiedy nawet już nie wiemy, w jaki sposób konkretnie miałyby się łączyć z kobiecością albo męskością. Płeć utrzymuje się poprzez nieustanne przypominanie sobie nawzajem za pomocą popkulturowych tropów, niuansów codziennych interakcji, nie wspominając już o otwarcie seksistowskich stereotypach w mediach lub szkole. Każdy z nas jest pośrednio zmuszony mniej lub bardziej łagodnie przypominać innym o tym, co znaczy być mężczyzną lub kobietą. W tym miasteczku wszyscy jesteśmy szeryfami. To oni jemu wodę z mózgu zrobili, cwaniaki. Proszę pani, nikt mi nic z niczego nie zrobił, proszę pani. Przeszedłem dlatego, że chciałem przejść, prawda? W każdej chwili mogę wrócić, jak będę chciał. I dobrze pan zrobi. Zresztą u nas jest sympatycznie, nie spa? Spa. No i bardzo dobrze. Pozbyliśmy się szmaty i szereg nam się oczyścił. Mówiłam już o tym, jak sfeminizowały się zawody pielęgniarki i nauczyciela. Ale być może zapytacie, ale czy naprawdę to, jakie były trendy w zatrudnianiu kobiet w XIX-wiecznej Ameryce, mają jakiś związek z tym, co dzieje się w Polsce obecnie? Skoro trend utrzymuje się tak długo i globalnie, to chyba bezpiecznie można założyć, że ma to jakiś związek z czymś więcej niż kulturą. Zgadzam się. Zaraz wyjaśnię. Mam nadzieję, że wykazałam, że kobiecość i męskość są zdeterminowane społecznie i kulturowo, ale na pewno są wśród Was jeszcze nieprzekonani. Dlatego w tej sekcji filmu założę, że esencjonalizm płciowy jest zgodny z prawdą. Przyjmę, że w istocie istnieją znaczące różnice w kompetencjach i osobowościach kobiet i mężczyzn. Mężczyźni są fizycznie silniejsi, bardziej wytrzymali, mają większą skłonność do ryzyka i rywalizacji, natomiast kobiety są opiekuńcze, nastawione na poczucie stabilności i bezpieczeństwa oraz zainteresowane mocniej życiem rodzinnym. Przyjąwszy takie założenie, spójrzmy na przykład jednego z najniebezpieczniejszych i najbardziej zmaskulinizowanych zawodów świata, czyli drwala. Wyobraźmy sobie takiego stereotypowego męsko-męskiego drwala. Nigdy się nie skarży na chłód i głód, jest silny, nie boi się spadających drzew, jeśli przeszkadzają mu trudne warunki, długie godziny, wyjazdy z dala od domu, zatrzymuje wszystkie uwagi dla siebie. Nie będzie się mazał ani jęczał, bo pan drwal jest prawdziwym facetem. I teraz wyobraźmy sobie, że szef pana drwala wpada na pomysł. Kobiety są tańsze, więc zatrudnia jakieś kobiety na miejsce facetów. Wylicza sobie, że nawet jak zatrudni kobiet trochę więcej, by zrekompensować ich brak siły fizycznej, i tak wyjdzie na plus. Tak postanawia i tak czyni. Nowo zatrudnione drwalki radzą sobie dobrze, pomagają sobie nawzajem dzięki ich naturalnej i wrodzonej zdolności do współpracy. I ich fizyczna słabość nie jest takim znowu problemem. Pojawia się za to inny kłopot. Nagle wśród pracowników pana szefa znajdują się osoby, którym wcale nie zależy na tym, by wyglądać na twarde. Kobiety nie mają problemu z tym, by zażądać mocniejszych kasków, więcej rąk do pracy, krótszych godzin pracy, lepszych procedur bezpieczeństwa, a może nawet pomocy medycznej w gotowości na miejscu wycinki w razie wypadku. A to wszystko kosztuje. Może nawet trzeba ograniczyć rozwój przedsiębiorstwa, by zainwestować w bezpieczeństwo. Szef mówi basta. Drwalki zaczynają strajk. Szef idzie do znajomych facetów i mówi: chłopaki, głupia sprawa, bo coś mnie podkusiło zatrudnić baby. No i wiecie, baby słabe są, jęczą cały czas. Pomożecie? Ja to potrzebuję kogoś silnego, kogoś twardego, kto nie będzie marudził. A na to znajduje się bez problemu duża grupa facetów, którzy w podskokach biegną zastąpić strajkujące drwalki i pokazać sobie i innym, jacy są twardzi i męscy. Kto na tym zyskał? Na pewno nie oni. W ten sposób zawód drwala, jak był niebezpieczny, tak jest. Na całej sytuacji zyskał wyłącznie szef, który bez problemu użył płciowych stereotypów jako broni, by mężczyźni popędzili do niebezpiecznej pracy, która wcale nie musi taką być. Nie zyskuje się na byciu mężczyzną lub kobietą. Zyskuje się na mówieniu innym, jak nimi być.
Kiedy jako mężczyzna wstydzisz się poskarżyć na kontuzję w pracy, zyskuje pracodawca, nie ty. Kiedy śmiejesz się z kolegi, że jest pantoflarzem, bo idzie zająć się dzieckiem zamiast zostać na nadgodziny, zyskuje pracodawca, nie ty. I odwrotnie, kiedy jako kobieta osądzasz koleżankę za to, że nie maluje się do pracy, bo to przecież wstyd dla firmy taka niechlujnica, zyskuje pracodawca, nie ty. Szymon bardzo trafnie zauważył, że w niektórych branżach w Polsce kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni. W wielu branżach, m.in. w marketingu, w finansach, w public relations i w wielu innych, mężczyźni zarabiają uśredniając mniej niż kobiety. Po pierwsze, muszę zwrócić uwagę, że te statystyki nie dotyczą całych wyżej wymienionych branż, ale konkretnych stanowisk. Po drugie, zwróćmy uwagę na średnie kwoty przedstawione w tabeli. 6, 7, 8, 10 tysięcy miesięcznie. To nie są średniej wysokości płace w Polsce. Na przykład pielęgniarka bez specjalizacji zarabia w Polsce średnio jedynie 3000 brutto. Zastanówmy się, w jaki sposób czynnik płci w tych statystykach przecina się tutaj z tym, w jakiej klasie społeczno-ekonomicznej znajdują się wymienione osoby. Problem ewentualnej dyskryminacji kobiet w branży finansowej jest zupełnie odrębnym problemem od systemowej dyskryminacji całych zawodów najczęściej wykonywanych przez kobiety. No, a tamte nic nie mówią. Zatkało ich. Dzioby rozdziawiły jak te pelikany i stoją. Pelikan jest pięknym ptakiem. Nas to nie obraża. Stary krówsko. Glizda. Myślę, że nieprzypadkowo słynne białe miasteczko pod kancelarią premiera było protestem pielęgniarek, a nie całego personelu medycznego w Polsce, który przecież w zasadzie cały zarabia śmieszne pieniądze. Polscy lekarze stosunkowo częściej popierają prywatyzację służby zdrowia, podczas gdy pielęgniarki osamotnione strajkują w obronie jakiejkolwiek poprawy w systemie publicznym. Nie siedzę obu grupom w głowach, ale mam wrażenie, że ze względu na to, jak obecnie jest zorganizowana praca w polskich szpitalach, obie strony zakładają podskórnie, że w przypadku prywatyzacji to lekarze będą przedsiębiorcami zatrudniającymi pielęgniarki, a nie na odwrót. I że obie strony dobrze wiedzą, że ich interesy nie są spójne. Publiczne przedstawienia strajkujących pielęgniarek, czy też protestujących matek osób z niepełnosprawnościami jako kłótliwych, roszczeniowych bab tylko pomagają je zdehumanizować, a przy okazji skierować dyskusję z niebezpiecznych dla klas rządzących rejonów walki o sprawiedliwość społeczną na tory emocjonalnej wojny płci. Płcie z definicji nie mogą żyć bez siebie. To dwie grupy ludzi, definiowane w opozycji do siebie nawzajem, stworzone po to, by te opozycje nakręcać, wzajemnie się pilnować i dzięki temu spowalniać walkę o sprawiedliwość społeczną na innych frontach. Zostały stworzone w koniecznej opozycji do siebie nawzajem, a następnie wmówiono im, że świat może funkcjonować poprawnie tylko jeśli będą tej opozycji pilnować i ją umacniać. Nie wspomniano im tylko, że kiedy zamiast walczyć o wspólne prawa, walczą ze sobą nawzajem o to, kto ma jakie obowiązki w życiu, jakie prawa i jakie winy, walczą o nic. Przepraszam pana, a tamta kolejka to do czego stoi? Tamta? Do niczego. A nasza? Do tego samego. No, jeżeli do tego samego, to po co stać w dwóch kolejkach? Chociażby po to, że można sobie wybrać, w której chce się stać. I o to chodzi. O to chodzi. Poczekaj.